Dzień dobry, witam Was pięknie w nagraniu o Saturnie w rybach. Dzisiaj mamy sporo ciekawego tematu do odkrycia, materiału do odkrycia. Jeżeli uznacie, że to nagranie jest dla Was wartościowe, to możecie puścić je dalej. Ja będę bardzo wdzięczna, może dla kogoś będzie bardzo ważne to nagranie i coś wniesie istotnego do jego życia. Będziemy się skupiać, ja będę się skupiać bardziej na takim kolektywnym poziomie, bardziej globalnym. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób indywidualnie Saturn w rybach będzie się przejawiał u Was w horoskopach, to możecie sobie zerknąć do swoich e-booków Horoskop na 23 rok, tam do działu Saturn i przeczytać sobie, jakie energie on będzie wnosił do Waszego życia. Jeżeli nie macie takiego horoskopu i są cały czas dostępny na moonsister.pl, tam w naszym sklepie w zakładce Akademia Moonsister możecie sobie taki horoskop nabyć. Co jeszcze? Chciałabym zwrócić uwagę, że będę skupiać się na prawdopodobieństwach. To nie są fakty wyryte w kamieniu, to nie są przewidywania na zasadzie tak będzie i już, tylko my tutaj bardziej będziemy poprzez analogię, poprzez łączenie dwóch energii domyślać się, w jaki sposób ten Saturn globalnie może się przejawiać. Oczywiście, jak każda planeta, każdy układ, może Saturn w rybach przejawić się w świetle i może się przejawić w cieniu. Także proszę, żebyśmy się nie straszyli, żebyśmy nie wchodzili w syndrom ofiary, tylko żebyśmy z otwartymi głowami przyjmowały ten materiał i wyciągały z niego dla nas co najlepsze, bo nawet wyzwaniowe sytuacje wierzę, że są drogą do tego, żeby coś usprawnić i ulepszyć. A w tym Saturn jest perfekcyjny. On właśnie takimi rzeczami się zajmuje, ale ja będę krok po kroku odkrywać przed Wami te energie. Żeby wyłuskać jakiś konsensus, jakąś prawdopodobność tego układu, należy się indywidualnie przyjrzeć rybom i indywidualnie przyjrzeć Saturnowi. O czym one mówią, co one ze sobą niosą, tak? Jaką symbolikę, jakie tematy ewentualnie w swoim zakresie mogą poruszać. Jeżeli chodzi o ryby, to jest to znak, którymi rządzi dwóch władców, Jowisz i Neptun. Jowisz jest starym władcą, Neptun jest nowym władcą, natomiast obydwaj ci władcy są bardzo istotni, jeżeli chodzi o energetykę ryb. Obaj ci władcy inspirują nas do zrozumienia wyższego sensu życia. Ja mówię nas, ponieważ każdy ryby ma w horoskopie. Nawet jeżeli nie mamy tam żadnych planet, to jakaś sfera życia jest podporządkowana tym rybom i Saturn teraz wkraczając do tego znaku, tą sferę życia będzie u nas też poruszał. Także ci dwaj władcy inspirują do zrozumienia wyższego sensu życia. Jowisz bardziej skupia się na fizycznej stronie, co mam zrobić w tej inkarnacji, jak mogę być lepszą wersją siebie, ponieważ mobilizuje nas do tego, żeby zaglądać za horyzonty, żeby się rozwijać. Jowisz mówi o ekspansji, natomiast Neptun mówi o transcendencji, o karmie. Zresztą notabene Saturn jest również planetą karmiczną. Obie te planety mówią o wierze i religii. W ogóle wiara i religia jest bardzo mocno powiązana, są bardzo mocno powiązane z rybami. Neptun jest bardziej metafizyczny, natomiast Jowisz jest bardziej filozoficzny. I pomyślmy o symbolu ryb. Są one reprezentowane przez dwie ryby, które płyną w odmiennych kierunkach, które mówią o dualności tego znaku, o naszej wewnętrznej niespójności, o wewnętrznej walce. Ryby raz mogą płynąć z prądem, raz mogą płynąć pod prąd. Tu też przejawia nam się aspekt samooszukiwania. A idąc dalej, ryby mówią o wszystkim, co jest ukryte i niewidoczne oraz odległe. Ryby reprezentowane są przez 12 dom, symbolicznie przez 12 dom horoskopu, który właśnie mówi między innymi o rzeczach ukrytych, odizolowaniu się. Ryby reprezentują ocean i jeśli chcemy sprawdzić, co się znajduje na dnie oceanu,
niczego nie dojrzymy, bo jest on tak głęboki. Także ryby mówią o głębi. To znak wodny, a woda mówi o emocjach. Także kluczowym słowem ryb jest emocjonalna głębia. Nawiązując jeszcze do głębi, mówią o płynności i podobnie jak przepływy i odpływy, zmieniające się fale, energia ryb mówi o zmianie emocji. Zresztą jest to znak zmienny, niestały. Ryby są bardzo intelektualnym znakiem, reprezentują inteligencję emocjonalną, czyli umiejętność postawienia się w sytuacji innych ludzi. Moja córka, która ma księżyc w rybach, notabene ja również, mówi nieustannie: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. I to jest właśnie takie podsumowanie tego, co chcę powiedzieć. Ryby bardzo emocjonalnie potrafią zjednoczyć się z drugim człowiekiem i poczuć ich emocje. Ryby mówią o wszystkim, co jest wokół nas, ale jest niewidoczne, jest schowane, jest ukryte. Działają jak gąbka, czyli tak jak wspomniałam, obcując z ludźmi, ściągają ich energetykę i wkładają ją na siebie. Często też wiedzą lepiej, co dana osoba czuje i tak naprawdę myśli, niż ona sama. Ryby też reprezentują duchowość. To jest tak naprawdę jeden z najbardziej uduchowionych znaków. Oczywiście włączając w to taką stricte religię, która jest też reprezentowana przez strzelca. Ryby mówią o służeniu innym, o próbie pomocy innym, słabszym, ludziom, którzy nie są w stanie sami o siebie zadbać. Są dość niezdecydowane, tak jak wspomniałam, jest to w końcu znak zmienny, marzą o jakichś możliwościach, szansach, natomiast kiedy pojawia się możliwość realizacji tych możliwości, pojawia się jakaś szansa na horyzoncie, one się wycofują. I tutaj właśnie rola Saturna, który będzie nas zmuszał do tego, żeby w końcu nadać kształt swoim wizjom i marzeniom. Nauką ryb jest pełne zaufanie i powstrzymanie się od chęci udowodnienia czegokolwiek. Merkury jest tutaj na wygnaniu w tym znaku, więc jako planeta komunikacji, no umówmy się, ma małą siłę przebicia w tym zakresie. Jeśli chodzi o duchowość, wiem, że skądś ta wiedza pochodzi, ale nie muszę ludziom logicznie tłumaczyć, w jaki sposób działa rozwój duchowy. Nauką jest również wiara i wyjście z syndromu ofiary. Ryby są bardzo często łączone właśnie z syndromem ofiary. Zrozumienie uniwersalnych praw i poczucie, że jak się jest kreatorem swojego własnego życia, to można wszystko. Ryby są też ogromnie pomocne i wspierające. Ludzie je kochają i tutaj nawiązuje do Wenus, która znajduje się w egzaltacji w tym znaku, a Wenus mówi o miłości, o poczuciu własnej wartości, o pieniądzach, w ogóle o radości płynącej z życia. Takie słowa kluczowe, które chciałabym tutaj podkreślić, jeżeli chodzi właśnie o ryby, to jest empatia i współczucie. To jest głębia, o której wspominałam. Ryby też reprezentują sny i poprzednie wcielenia. 12 dom reprezentuje poprzednie wcielenia. Uzdrawianie, czyli coś, co jest tak naprawdę niewytłumaczalne, nielogiczne. Mówią o mistyce i ezoteryce, mówią o iluzji, wizji, mówią również o zwodniczości, symbolizują inspirację i wizualizację, mówią o wierze i mówią o medycynie. Rządzą fotografią, poezją, filmografią, aktorstwem, przemysłem rozrywkowym, muzyką, wodą rzecz jasna, rybami i życiem morskim. Reprezentują farmację, ale też w cieniu alkohol, używki, narkotyki. Wszystko, co jakby wprowadza nas w odmienne stany świadomości. Mówią o szpiegostwie i tutaj nawiązanie do 12 domu, ponieważ 12 dom też mówi o ukrytych wrogach i reprezentują mniejszości społeczne, czyli ludzi niepełnosprawnych, chorych, bezrobotnych, uchodźców, ludzi, którzy nie są w stanie się sami sobą zaopiekować.
I teraz wkraczając do Saturna, chciałabym, żebyście poczuły tą odmienność energetyczną w stosunku właśnie do ryb. Saturn jest planetą maleficzną, tak jest nazywany w astrologii i wielu ludzi dostaje dreszcze, jak słyszy planeta maleficzna, zresztą razem z Marsem. Saturn jest planetą maleficzną, ale warto wspomnieć, że planeta maleficzna, czyli czytaj, złowroga, ta, która daje lekcje, ta, która nas torturuje, również daje nagrody. I Saturn również może się przejawiać w bardzo pozytywny sposób. Saturn reprezentuje czas, jest planetą czasu, realizmu, opanowania mistrzostwa, czyli bycia najlepszym w czymś. Mówi o granicach. Ryby tych granic nie mają. Mówi o limitacji, o testowaniu, czyli sprawdzaniu, czy ty się nauczyłaś tej lekcji, czy wyciągnęłaś z niej wnioski, czy zrozumiałaś, o co w tym chodzi. Saturn mówi o braku, o zmniejszaniu, o limitacji, o krytyce. Może dawać przeszkody i może dawać opóźnienia. Rządzi wytrwałością, rutyną, powtarzaniem czegoś. Symbolizuje autorytety, symbolizuje przywództwa, organizacje, rządy, tak? Czyli te osoby na takich wysokich stołkach. Mówi o sprzątaniu, byciu bardziej zorganizowanym, ustanawianiu nowych priorytetów, nowej rutynie. Mówi o dyscyplinie, znaczy mówi o odpowiedzialności, może w ten sposób. I mówi również o karierze. Także no, można by powiedzieć, kurczę, wymagający gościu, tak? I teraz jak połączyć te dwie na pozór skrajne energie? No, Saturn i ryby nie są łatwą kombinacją, nie oszukujmy się, bo tak jak zauważyłyście na pewno, mają odmienną energetykę. Jedno mówi o odpowiedzialności, drugie mówi o unikaniu tej odpowiedzialności. Saturn mówi o realizmie, ryby o iluzji. Saturn chce kontrolować, ryby są pasywne. Krytyka versus ślepe wierzenie, ślepa wiara, tak jak wam wspomniałam, tak? Merkury jest w upadku w rybach, także nie ma tutaj żadnych fundamentów logicznych, a Saturn tych fundamentów logicznych wymaga. On jest mistrzem analizy. Saturn wątpi, zadaje pytania, ryby ufają, mają wiarę. Saturn mówi o pracy i działaniu, natomiast ryby mówią o ucieczce, odpoczynku i odmiennych stanach świadomości. Saturn chce udowodnić, że jestem godny, zasługuję na coś. Ryby chcą być akceptowane takimi, jakimi są. Saturn mówi o ziemi i górach, natomiast ryby mówią o wodzie i mówią o wyspach. W tych znakach, w których pojawia się Saturn, on może wywoływać kryzys związany z daną symboliką tej przestrzeni. Na przykład Saturn w Koziorożcu dał nam problemy z budownictwem. W budownictwie, nie wiem czy pamiętacie, ceny materiałów znacznie wzrosły. Saturn w Wodniku dał nam problem z wolnością. Od kwietnia 2020 roku Saturn właśnie przebywał w Wodniku. I czym ten układ zaowocował? Szokiem, tak? Dystansem społecznym, zamknięciem w domach. Zobaczcie, Saturn to ściana, to bariera, to granica, to zakaz, to limitacja, tak? Wodnik to społeczność. Saturn dał nam separację od tej społeczności. Wodnik to przepływ informacji, to znak powietrzny, który niesie informacje. Natomiast Saturn mówi o stopniowaniu, o cenzurze, o limitowaniu czegoś. Wodnik to wolność słowa, a Saturn odbiera tą wolność. I w taki właśnie sposób ten układ się przejawił. I tak jak wspomniałam, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ja rozumiem, że niektórym bardzo ciężko jest poczuć, że ten układ mógł dać coś dobrego, tak? Natomiast zwróćcie uwagę, że
Saturn w wodniku dał przebudzenie, tak? Wiele praw człowieka zostało ograniczonych. Spotkałyśmy się z segregacją, izolacją, separacją i to spowodowało, że ludzie otworzyli oczy, że ludzie coś zaczęli dostrzegać, rozumieć coś, czego nie rozumieli wcześniej. Niby było przed nimi, a niby w ogóle nie zwracali na to uwagi. Także ludziom zaczęły otwierać się oczy. Saturn zrobił takie jakby powiedzmy podwaliny pod tranzyt Plutona, który z kolei już niedługo przejdzie do wodnika, bo Saturn właśnie wyszedł z wodnika, tak? Więc Pluton wkroczy do wodnika i on już na bardzo, bardzo długo, około 20 lat zostanie w tej przestrzeni. Oczywiście on będzie wchodził, wychodził, będzie się cofał, będzie wchodził w retrogradację, więc on tak będzie na progu tych znaków koziorożec, wodnik będzie wędrował, ale de facto zacznie dalej kontynuować to, co tak naprawdę rozpoczął Saturn. Ryby to znak niewidzialnych rzeczy, tak jak wspomniałam, tak? To znak, który mówi o odporności. Natomiast Saturn może mówić o braku, o pewnego rodzaju wyzwaniach. Więc zwróćcie uwagę w momencie, kiedy Saturn się będzie rozgaszczał, gościł w rybach, żebyście zwróciły uwagę na swój system odpornościowy. Musimy być bardzo zorganizowane i naprawdę postawić na tematy zdrowia w tym czasie, żeby ten układ nie zaowocował jakimiś dziwnymi, niespotykanymi, nielogicznymi chorobami, które tak naprawdę nie będziemy wiedziały, skąd wynikają. Więc Saturn w rybach może dawać problemy zdrowotne, głównie właśnie z systemem odpornościowym. Dlatego wdrożmy pewną rutynę, której tak naprawdę wymaga Saturn, bo Saturn stawia na rutynę. On lubi rutynę, on lubi konsekwencje. Także jeżeli na przykład od jakiegoś czasu chciałyście, myślałyście, żeby wprowadzić jakieś wspierające, rutynowe działania w swoim życiu, czyli na przykład zmienić sposób jedzenia, czyli zacząć medytować, chodzić na dłuższe spacery, przestać siedzieć w domu, jakkolwiek, uprawiać jogę, to weźcie się za siebie. Nie odkładajcie tego na później. Niestety Saturn w rybach może zwiększyć zapotrzebowania na psychologów, psychiatrów, terapeutów, healerów, lekarzy, tak naprawdę wszystkiej maści, klasycznych i alternatywnych, ponieważ zdrowie będzie bardzo ważne. Przypominam, ryby właśnie mówią o farmacji, mówią o lekarzach, mówią o uzdrawianiu, więc te tematy będą bardzo ważne. W kontekście Saturna, no, mogą tutaj być wyzwania, może być większe zapotrzebowanie, a tym samym Saturn daje limitacje, więc takich osób może też być mniej, które będą na przykład skuteczne, tak? Nakłaniam Was do rzucenia złych nawyków i w tym przepracowaniu wszelkich uzależnień. Ryby to też uzależnienia. Posprzątanie blokad emocjonalnych. Saturn reprezentuje blokady. Także nie tylko jakby skupmy się na tej rutynie i przestańmy gadać, a zacznijmy robić, ale też zacznijmy przyglądać się bardziej swojemu zdrowiu mentalnemu, ponieważ ono w ogromnej, kluczowej, przeważającej ilości sytuacji wpływa na nasze ciało i na naszą kondycję fizyczną. I nasze zablokowane emocje są źródłem tak naprawdę naszych dolegliwości. I jeżeli na przykład stwierdzicie, że jesteście gotowe, żeby popracować ze swoimi blokadami, to zachęcam Was do pracy z Mariuszem, który właśnie między innymi też zajmuje się uwalnianiem emocji. Podlinkuję go tutaj dla tych osób, które go jeszcze nie znają. Warto wspomnieć o epigenetyce i doktorze Liptonie. Zachęcam Was, żebyście sobie zgłębiły tą tematykę, który to w bardzo fajny sposób mówi o tym, że choroby nie są dziedziczne, są wywoływane przez środowisko zewnętrzne komórki. I ta nauka odnosi się do tego, jak czynniki zewnętrzne, takie jak dieta, aktywność fizyczna, stosowanie leków,
ekspozycja na chemię, a my kobiety, no, wklepując sobie make-upy, smarując się, tak, tą chemię nieustannie wtłaczamy do swojego organizmu. Plus poziom stresu, jak mogą zmienić nie tylko nasze zdrowie, ale także zdrowie naszych dzieci i wnuków, tak? Ponieważ my przekazujemy poprzez DNA pewne naleciałości, pewne właściwości DNA dalej, pewne uwarunkowania dalej. Epigenetyka nie zmienia, nie mówi o tym, że my zmieniamy przez to swój kod genetyczny, ale zmieniamy sposób, w jaki jest on odczytywany. Także uruchamiamy pewne geny i je dezaktywujemy. Ryby są, jak wspomniałam, nieokreślone, są nieuchwytne, niesprecyzowane. Także wzrost dolegliwości niewiadomego pochodzenia, między innymi wynikających z emocji, chemii, stresu, może mieć bardzo kluczowy oddźwięk, tak, w tych najbliższych 3 latach. Trzeba będzie wsadzić w uleczenie się, w wyjście z nałogów pracę, w czym Saturn będzie nam tak naprawdę pomagał, ponieważ on żąda od nas konsekwencji. I jeżeli podejmiemy decyzję, on da nam siłę woli do posprzątania tych przestrzeni u siebie w życiu. Ryby też reprezentują limfę, czyli płyny ustrojowe, krew. Dlatego pijcie wodę, najlepiej ciepłą i można powiedzieć, że to jest takie remedium na zimnego Saturna, także żeby go rozgrzewać. Uziemiajcie się, to bardzo ważne. Unikajcie pestycydów. Ja dzisiaj przez przypadek tak naprawdę, przed tym materiałem znalazłam filmik, w jaki sposób czyścić właśnie z bakterii i z pestycydów owoce. I planuję, słuchajcie, również odpalić swój własny ogródek, do czego Was bardzo zachęcam. Jeżeli możecie w jakimś stopniu zacząć jeść bez chemii, to będzie to bardzo dobra decyzja. Nawet jeżeli miałybyście pomidorki koktajlowe hodować na swoich parapetach, to nie muszą być jakieś duże uprawy, naprawdę, ale jakieś ziółka, jakieś warzywka, jakieś owocki. Zastanówcie się, czy w jakiś sposób nie możecie się przerzucić bardziej na owoce, warzywa, zioła prywatne, indywidualne, domowe, zdrowe, niż takie marketowe, tak? Oś ryby panna mówią o rutynie. Mówię oś, ponieważ te znaki znajdują się naprzeciwko i przy każdej interpretacji mówimy również o znaku przeciwległym. Saturn mówi o zdobywaniu mistrzostwa i samodoskonaleniu się, także bądźmy konsekwentne, tak? Pójdźmy o krok dalej, pójdźmy o krok w stronę na poważnie, w stronę duchowości. Czas nadać formę temu, czego na przykład się uczycie od bardzo długiego czasu, co czytacie w książkach, tak? Czyli wiecie, że na przykład medytacja robi tak ogromną, wspaniałą różnicę i tak zmienia ludzkie życie, tak wspaniale wpływa na mózg, na nasze emocje. I co z tego, że bardzo jest dużo badań, bardzo jest takich dużo badań naukowych, które tak naprawdę każdy może do nich sięgnąć, ale jednak odsetek ludzi medytujących jest jeszcze tak bardzo niewiele. Więc zacznijmy to, czego się uczymy, to, co wiemy, że działa, stosować i implementować do naszego indywidualnego życia. Oś ryby panna to również bezinteresowna pomoc innym, służenie innym, dlatego przemysł zdrowotny, czyli służba zdrowia może mieć różnego rodzaju problemy, wyzwania, limitacje, kryzysy. Niestety pan w okularach, który kiedyś zajmował się komputerami, cały czas nas informuje, że musimy uważać na nowego wirusa, bynajmniej nie komputerowego. Także ponownie apeluję do tego, żeby zwrócić uwagę na swoją odporność organizmu budowaną naturalnie. Będziemy musieli się zmierzyć z głupotą kilku lat systemu finansowego i systemu medycznego, czyli wszystko, co było oparte na mrzonkach, na umowach,
nie było podparte żadnymi faktami, realiami, strukturami. Wszystko to będzie się trząść. Niestety zobaczymy konsekwencje wszelkich złych decyzji. Ja od dawna mówię o zmianie systemu finansowego. To się moim zdaniem zadzieje. Jestem wręcz przekonana, że to się zadzieje w jakiś inny sposób. Elektroniczny pieniądz, inne zasady, inne struktury, inna waluta. Natomiast dlaczego, możecie zapytać, dlaczego akurat ten sektor też między innymi? Dlatego, że pieniądz nie jest już oparty na złocie, nie ma tych struktur, których wymaga Saturn. Pieniądz jest fiducjalny, czyli pieniądz jest umowny. My się umawiamy, że dany papierek ma taką i taką wartość między sobą. To jest mrzonka. Więc Saturn w rybach może potrząsać systemem finansowym, ekonomią i tak jak powiedziałam, opieką zdrowotną, opieką medyczną. Zwróćcie uwagę, że Neptun, który wkroczył do ryb, to jest taka planeta, która nie ma struktur, ona tak rozmazuje, ona jest planetą iluzji, oszustw też, tak? Różowych okularów, myślenia takiego życzeniowego. I w momencie, kiedy Neptun króluje w rybach, my w sposób, że tak powiem, nieproceduralny nagle dostajemy informację my globalnie, że pewne preparaty są w inny sposób wprowadzone do ogólnego obiegu i stosowane na ludziach. I to moim zdaniem Saturn zacznie się temu przyglądać. My zaczniemy zadawać pytania, czy to było słuszne, czy niesłuszne, jakie są plusy, jakie są minusy tego, co to dało, czego to nie dało. Także wszelkiego rodzaju komisje, wszelkiego rodzaju rządzący ludzie zaczną oglądać z każdej strony i cofać się, co się zadziało i dlaczego się zadziało, i będą z tego wyciągane różnego rodzaju konsekwencje. Wszelkiego rodzaju też regulacje, jeśli chodzi o leki, będą obostrzenia, jeśli chodzi o wprowadzenie leków, tak, nowych, będą większe kontrole i, tak jak wspomniałam, ujawnienie nadużyć, sądy, pozwy, obnażanie błędów, komisje. Konsekwencje karne w stosunku do firm farmaceutycznych. Saturn jest karmą, tak? Karma w stosunku co do błędów w sztuce lekarskiej, do praktyków. Także Neptun nie stawiający który też jest w rybach, zacznie się zbliżać do Saturna, znaczy Saturn zacznie się zbliżać do Neptuna, tak? I Saturn będzie wystawiał rachunek. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju używki, tak, między innymi alkohol, tutaj też więcej regulacji, więcej restrykcji, jakaś limitacja, ile można wypić, ile można mieć, być może, że nie od tej godziny, być może, że nie od tego wieku. Mogą to być, to tyczy tak nie tylko alkoholu, ale też jakby substancji odurzających, uzależniających, wszelkich substancji. Tak samo, to już o narkotykach powiedziałam, tak? Wszelkiego rodzaju właśnie środki odurzające, też między innymi właśnie narkotyki. Nowe, nielogiczne zasady prawa, może być coś dla nas po prostu tak z czapy, ale dlaczego? Możemy zadawać pytanie, możemy się na to nie godzić, możemy czuć bunt w sobie. Być może rozwiązanie jakichś struktur rządowych, zmiany w polityce, podważanie uczciwości różnych organizacji, na przykład uczciwości Unii Europejskiej, uczciwości ludzi na wysokich stanowiskach. Tak samo, tak? Ryby jako znak zmienny też mówią o mobilności, ryby mówią o emigrantach, mówią o uchodźcach.
przenoszeniu się, dlatego tutaj też mogą być jakieś regulacje, bariery, limitacje, obostrzenia. Nie będziemy mogli swobodnie według własnego widzimisię przemieszczać się tak, jak będziemy chcieli. Być może, że będą potrzebne jakieś specjalne paszporty, legitymacje, zezwolenia, być może będą jakieś kontrole. Większe zaangażowanie rządu, jeżeli chodzi o sprawdzanie tego, gdzie jesteśmy, gdzie się poruszamy, gdzie chcemy przebywać, gdzie chcemy się przemieścić. Też warto się tutaj przyjrzeć shippingowi, w ogóle transporcie, w ogóle mówimy tutaj jakby szeroko, tak? Transport również może nie mieć łatwego czasu, co oczywiście też ma, słuchajcie, dobre i złe strony, tak? Bo być może, że to będzie czas na to, żeby lokalnie zacząć interesować się dobrami, które są wokół nas, a o których żeśmy zapomnieli, i jakby powrót do przeszłości, tak? Będziemy, dajmy na to, sami coś hodować, będziemy iść do sąsiadów obok po jajeczka od kurki, która sobie lata wolno po podwórku. Także, tak jak powiedziałam, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ryby to też ryby, tak? To też oceany, to też wody na naszej planecie. Może, słuchajcie, być, możemy, nie wiem, bardziej zacząć zwracać uwagę na to, że woda, którą pijemy, jest trująca. Będziemy chcieli mieć dostęp do lepszej jakości wody. Tutaj możemy zakładać różnego rodzaju filtry, możemy nie kupować wody butelkowej. Jeżeli macie swoje domki, to kopanie swoich własnych studni. Ale też możemy widzieć różnego rodzaju kryzysy związane z wodą, jakieś katastrofy związane z tym, że woda będzie trująca, że ryby będą trujące. Ja wiem, że to nie napawa optymistycznie, ale tak jak wspomniałam, każdy układ ma swoje plusy i minusy, także też muszę tutaj wspomnieć o wszystkim. Ryby to również przemysł filmowy, to rozrywka, być może YouTube wprowadzi jakieś poważne ograniczenia. Oczywiście YouTube to jest tylko i wyłącznie przykład. Zobaczymy różnego rodzaju restrykcje w social mediach. Idąc dalej o krok, tak, ryby to też duchowo, więc mogą zostać ograniczone treści duchowe, wprowadzone swego rodzaju cenzury i narzucone pewne jakieś regulacje ludziom zajmującym się ezoteryką. Być może, że nie będziemy mogli o czymś mówić w taki, a nie inny sposób. Być może, że będziemy zmuszone szukać innych social mediów, gdzie będziemy bardziej swobodnie się wypowiadać i poruszać pewne tematy. Świat duchowy może być też, powiedzmy, bardziej prześladowany, tak? Wytykany, cenzurowany. Ktoś może uznać, że duchowość to naciąganie naiwnych, że trzeba temu położyć kres, że są potrzebne jakieś certyfikaty, żeby być na przykład astrologiem i móc w ogóle mówić o interpretacji nowiu i pełni, trzeba będzie mieć papier albo skończyć jakiś uniwersytet. To by było akurat fajne, jeżeli astrologia by wróciła na uniwersytety. To nie ukrywam, żeby mi się podobało, ale oby to poszło w bardziej taką stronę światła, czyli gdzieś świat duchowy zacznie być bardziej brany na poważnie. Saturn to powaga. Odkryjemy nowe prawa fizyki, które obecnie nazywamy duchowością i nadamy tej duchowości taką strukturę, tak? Czyli prawo przyciągania będzie jak prawo grawitacji, znaczy jest jak prawo grawitacji, ale jakby zacznie to być pojmowane w ten sposób. Tutaj też nie chciałabym, jeżeli zajmujecie się duchowością, ezoteryką, tarotem, poprzednimi wcieleniami, jakkolwiek, to też bym chciała, żebyśmy się tutaj nie straszyli, tylko szukali plusów i szukali rozwiązań. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będziemy bardziej limitowane na social mediach, w których obecnie jesteśmy, to na pewno jakieś kolejne rozwiązania się znajdą, także o to się nie martwmy. Możemy także zaobserwować wzrost liczby osób, które zwracają się ku metodom dywinacyjnym i analizie snów.
poprzednich wcieleń, aby spróbować nadać swojemu życiu praktyczny sens, tak? Może i pomóc w podejmowaniu decyzji, bo ludzie stwierdzą, że na polu 3D zrobili już wszystko i to na przykład nie zadziałało, więc szukają wsparcia i pomocy właśnie w takich bardziej strukturach ezoterycznych. W ogóle, jeżeli poczujecie, że chcecie pracować z poprzednimi wcieleniami, to zachęcam Was do zrobienia regresingu u Pauli, bo to jest naprawdę fascynująca praca. Też Wam Paulę podlinkuję, jeżeli jej nie znacie, bo tak naprawdę wiele też blokad może wynikać z poprzednich wcieleń i warto się temu przyjrzeć. Saturn powie zdecydowanie stop bezsensownemu unoszeniu się bez celu, więc te osoby, które jeszcze kręcą się w kółko, zastanawiają się, w którą stronę, nie potrafią jeszcze określić się co do drogi, którą chcą kroczyć, to uwierzcie mi, że będziecie musiały się wziąć w garść. Saturn jakby uziemi nierealistyczne, utopijne marzenia. On zmusi do nadania, zmusi nas, tych osób, które jeszcze nie wiedzą, w którą stronę, zmusi do nadania jakiejś struktury. Będziecie musiały zacząć działać. Saturn to też archetyp profesora, który wymaga mistrzostwa, nawet poprzez wielokrotne powtarzanie. Więc Saturn mówi o skończeniu, znaczy Saturn jakby mówi skończ gadać, a zacznij robić, tak? Więc będzie wymagał od nas konsekwencji w praktyce duchowej. Ja o tym wspomniałam już na początku, ale chciałabym dodać jeszcze, że to powinno być jak mycie zębów, czyli nasze praktyki duchowe, które będą zmieniały energię, energetykę. Ryby to energia. One muszą być na stałe i zostać z nami już na lata, tak naprawdę. Co jeszcze ważne, osobiście na planie indywidualnym musimy nauczyć się stawiania granic. Ryby tych granic nie znają, Saturn natomiast chce je stawiać. Także jeżeli w jakichś sferach życia czujecie, że te granice muszą być postawione, to tutaj Saturn zdecydowanie przyjdzie Wam z pomocą. Tak jak wspomniałam, ryby to również religia, tak? Czyli Saturn dający wyzwania albo weryfikujący rzeczywistość, obalający mity, tak? Obalający nieprawdę, może przynieść kryzys w Kościele. Zresztą Dora parę dni temu publikowała artykuł odnośnie Jana Pawła II i nadużyć właśnie w Kościele. Także może nas czekać jakaś reforma Kościoła, może jakieś skasowanie przywilejów, jakieś opodatkowanie, no bo Saturn to przecież rząd, organizacja, struktura, podatki, biurokracja, papierologia, także może się to też przejawić w kontekście właśnie Kościoła. Być może religia zostanie usunięta ze szkół, mogą w cieniu powstać jakieś sekty. I to jest też niepokojący temat, nie ukrywam, ponieważ mogą te sekty być bardzo zwodnicze. Ryby są takie czarujące, zwodnicze, nakładające różowe okulary, omamiające. Także miejcie z tyłu głowy, że coś takiego może się przejawić. Dyskryminacja wobec mniejszości, wobec grup społecznych, które są słabsze, które są mniej zaradne, co powiedzmy w świetle, nie wiem, czy to nawet w świetle można powiedzieć, może przynieść na przykład dochód gwarantowany, tak, który będzie kontynuowany przez Plutona w Wodniku, czyli zabezpieczenie ludzi na poziomie minimum, aby nie martwili się o przetrwanie i o podstawowe swoje potrzeby. Natomiast może to być też problem, nie ukrywam, na przykład z wypłatą emerytur, z niedostępnością środków właśnie dla tych mniejszości, jakieś ukrócenie świadczeń. Oczywiście miejmy z tyłu głowy, że ja mówię globalnie, to nie jest
jakby to nie musi się przejawić w Polsce albo tylko w Polsce, tak? Więc może się gdzieś taka kwestia pojawić na świecie. Co jeszcze? Bezrobocie, tak? Może niestety kwitnąć. System na pewno będzie musiał zwrócić większą uwagę na tych ludzi i na temat emigrantów, ale to jakby zobaczymy, jak to będzie się przejawiać, ponieważ to też może pójść jakby w dwie strony. To są w sumie chyba takie najważniejsze rzeczy, które przed Wami odkryłam. Na pewno będziecie miały dużo do myślenia, jeżeli chodzi o ten tranzyt, tak bardziej globalnie. Trzeba pamiętać, że Pluton, tak jak wspomniałam na początku, również zmienia znak i będzie przechodził do Wodnika. I ta zmiana energetyczna również będzie odczuwalna. Ona również będzie szła poniekąd ramię w ramię z Saturnem, który będzie się rozpędzał w rybach i który tam troszeczkę posiedzi. Także te dwie planety będą miały dla nas, na nas ogromne znaczenie. W późniejszym czasie Uran przejdzie do Bliźniąt, więc bardzo dużo zmian, bardzo takich z którymi się wcześniej nie spotkaliśmy. Zresztą to może zaowocować naprawdę ogromną transformacją, jeżeli chodzi o ludzkość. Na pewno o Plutonie w Wodniku będę jeszcze nagrywać materiał bardzo podobny do tego, także obserwujcie, czekajcie. Tutaj jest też bardzo dużo ciekawych kwestii do odkrycia. Mam nadzieję, że nagranie Wam się spodobało. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Wyciągajcie z tego tranzytu dla siebie same plusy, bo naprawdę wiedząc, w jaki sposób i w jakich sferach życia Saturn będzie się u Was przejawiał, można się przygotować na jego tranzyt. Ja już wcześniej Wam mówiłam, że my do tranzytu Saturna się przygotowujemy wcześniej. Nie czekamy, aż on stanie na progu naszego domu, jak gość, tylko przygotowujemy się wcześniej, sprzątamy, gotujemy wcześniej, zanim ten gość przyjdzie, a nie jesteśmy zdziwione, że on nas odwiedził i jesteśmy nieprzygotowane. Także radzę Wam przygotować się do tego tranzytu i wyciągnąć z niego wszystko, co najlepsze. Dziękuję Wam bardzo i do następnego.